Witajcie na dniu otwartym Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Jesteśmy w telewizyjnym studiu Platon. Stąd zabierzemy Was na wycieczkę po całej uczelni. Poznacie także wielu studentów, ale oczywiście nie wszystkich, bo na Politechnice Białostockiej studiuje ponad 7 000 młodych osób, ale to nie wszystko. Zobaczcie, co dziś przed nami. Dowiecie się, czym zajmują się koła naukowe, wytłumaczymy Wam zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia wszystkich 30 kierunków na 6 wydziałach naszej uczelni. Przez cały czas mamy uruchomiony czat, na którym możecie zadawać nurtujące Was pytania. Pytajcie o Politechnikę Białostocką, o wydziały, o zasady rekrutacji i ich szczegóły. Odpowiadamy na te pytania na bieżąco. Może ciekawi Was także, jak i gdzie możecie wyjechać za granicę. Jesteśmy tutaj dla Was, czekamy na te pytania. Obiecuję także konkurs z nagrodami za aktywność. Ale to wszystko przed nami, na zwycięzców, na tych najaktywniejszych czekają nasze gadżety. A teraz poznajcie prorektora do spraw studenckich Politechniki Białostockiej. To człowiek, dzięki któremu każdy student, szczególnie każdy nowy student, czuje się na naszej uczelni po prostu dobrze. Jest z nami profesor Jarosław Szusta. Witam Was na dniu otwartym Wydziału Architektury. Mam nadzieję, że chociaż spotykamy się wirtualnie, uda nam się pokazać Wam potencjał naszej uczelni i odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Każdego roku na Politechnice Białostockiej tytuł inżyniera i licencjata, a po studiach drugiego stopnia magistra otrzymuje około 2000 absolwentów. Udowodnimy Wam, że warto dołączyć do tego grona. Zapraszam Was do zadawania pytań w trakcie trwania programu. Nasi studenci, pracownicy chętnie rozwieją Wasze wątpliwości, podzielą się doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami, jak odnaleźć się w roli studenta. Dbamy o to, by studiowanie na naszej uczelni było efektywne i bezpieczne, nawet w dobie pandemii. Jednak szczerze życzę wszystkim przyszłym i obecnym studentom, żeby najbliższy rok akademicki był już normalny i żebyśmy spotkali się na zajęciach stacjonarnych. A teraz zapraszam na Wydział Architektury. Panie prorektorze, bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Dziś jesteśmy na Wydziale Architektury i tu możecie wybrać jeden z 3 kierunków pierwszego stopnia. Zobaczmy razem, jak wygląda ta przestrzeń, sale wykładowe i laboratoria Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Cześć, witam Was w miejscu, gdzie liczy się precyzja i kreatywność. Na moim wydziale, Wydziale Architektury. Ja nazywam się Aneta i zapraszam Was na spacer. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że zobaczymy się w październiku. Tak właśnie wygląda Wydział Architektury, a my zapytaliśmy studentów, dlaczego Politechnika Białostocka jest dla nich. Cześć, jestem Ania, jestem studentką drugiego semestru architektury i chciałabym opowiedzieć Wam moją historię związaną z Politechniką. Jest dość nietypowa, ponieważ do rekrutacji przygotowałam się praktycznie tylko miesiąc. Dlatego, że architektura wcześniej nie była w mojej głowie, myślałam o innych kierunkach, jednak w przerwie przed maturą akurat zdecydowałam się na ten kierunek. Byłam na miesięcznym kursie przygotowującym do rysunku, do egzaminu wstępnego. Był to dość krótki czas, ponieważ wiele osób przygotowuje się znacznie dłużej, nawet niektórzy po kilka lat. Cześć, mam na imię Ewa i również jestem na drugim semestrze architektury. Również, tak jak Ania, przygotowywałam się bardzo krótko do rysunku, no ale na szczęście udało się dobrze zdać egzamin i jestem na tych studiach. Wcześniej nie byłam pewna, czy nadaję się na architekturę. Troszeczkę myślałam, że gorzej rysuję,
Miałam kilka kierunków do wyboru, również na Uniwersytecie Medycznym, ale zdecydowałam się na Politechnikę. W liceum też nie byłam ukierunkowana na uczelnię techniczną, ponieważ myślałam, że pójdę na profil humanistyczny, jednak w ostatniej chwili zmieniłam zdanie. Na pewno studiowanie jest trochę trudniejsze, ponieważ wszystkie sprawdziany są w liceum, wszystkie sprawdziany są równo rozłożone, no a tutaj musimy uczyć się w zasadzie na koniec semestru i można o tym zapomnieć, więc trzeba być bardziej systematycznym i mieć więcej samozaparcia. Na studiach prowadzący już nie trzymają nas tak jakby za rękę, nie prowadzą nas w tym, musimy sami dążyć do wyznaczonych przez siebie celów. Jest to w zasadzie trudne, ale na pewno Wam się to uda. Egzamin z rysunku dzieli się na dwie części. Na początku rysujemy studium danego obiektu, natomiast na drugiej części jest to rysowanie z wyobraźni. U nas akurat studium obiektu to były 2 krzesła ustawione w sposób taki, że jedno stało, drugie obok leżało na boku. No a rysunek z wyobraźni to był, trzeba było zaprojektować mostek nad strumyczkiem w górach. I jeszcze na pierwszej części był korytarz, Tak, z korytarz. przeszkleniem. Miałyśmy tak jakby 2 podwójne zadania, bo też w drugim rysunku z wyobraźni trzeba było dodać projekt tego od góry. No w zasadzie to był rzut 2D. od góry. Tak. Na pewno trzeba dużo ćwiczyć, no i stawiać odważnie kreski. Na pewno tych prac jest dużo i na pewno trzeba tak zrobić, żeby nasza praca się wyróżniła. Albo jakiś wysoki kontrast, albo naprawdę ciekawa kompozycja. Na pewno jeszcze trzeba dobrze dysponować czasem i wymierzyć sobie, co w danej chwili rysujemy, ile czasu przeznaczamy na dany temat, ponieważ tak jak mówiłyśmy w pierwszej części, do narysowania są, tak jak u nas były, i krzesła, i dany korytarz, więc gdy bardzo skupimy się na tej pierwszej części, na drugą po prostu może nam nie starczyć czasu. Stosunkowo czasu jest niewiele, ponieważ 2 godziny myślę, że na takie rysunki z światłocieniem i ze wszystkim kontrastem może zabrać to dużo czasu, ale jesteście w stanie to zrobić tak, jak nam się udało, więc i Wam też się uda. Format też jest duży, więc warto sobie poćwiczyć na takim dużym formacie, bo wiem, że większość osób rysuje po prostu na A4, a to jest naprawdę co innego. Trzeba sobie poćwiczyć po prostu w domu. Na pewno dużym komfortem jest też to, że przychodzimy ze swoimi przyborami i jest po prostu, technika jest narzucona z góry, to znaczy ołówek, ale możemy przynieść te swoje przybory, swoje ulubione, z którymi dobrze rysujemy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No nie można się stresować. Znaczy, ja się stresowałam, ale od razu minął mi ten stres, jak już zaczęłam rysować. Też się wyrobiłam bez problemu. Nawet mogłabym wyjść przed czasem, więc mogłam sobie wszystko dopieścić. Na pewno stres nie pomaga w rysowaniu, ponieważ ręka drży, Tak. a jak wiemy, kreska jest bardzo ważna, więc gdy jest krzywa, wtedy już są. Tak, i warto poćwiczyć jeszcze właśnie rysowanie prostych kresek. To daje duży efekt, a nie łuki. Jeśli jeszcze nie jesteście pewni, macie jeszcze sporo czasu, tak jak my. Miesiąc wystarczył nam praktycznie do przygotowywania się. Wy macie jeszcze czas do zastanowienia, ale na pewno zachęcamy. Przypominam, że podczas całego naszego spotkania możecie zadawać pytania na czacie. My na te pytania na bieżąco odpowiadamy. Tymczasem dołączymy do mnie Ewa Niewierowska i Ola Gosk. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Uśmiechnięte, choć pod maseczkami tego nie widać. Jak Wam studiuje się na Politechnice Białostockiej? No, mi na Politechnice Białostockiej studiuje się bardzo dobrze. Jest to miejsce, gdzie oprócz nauki mogę rozwijać moje pasje. Na pewno jest tutaj sporo pracy, ale można się wyrobić i dzięki systematycznej nauce udało mi się zaliczyć ten pierwszy semestr bez większego problemu. Ola? No już troszkę z większym doświadczeniem, bo 3-letnim. No mi też również studiuje się na Politechnice bardzo dobrze. Szczególnie na naszym wydziale on ma taką specyficzną atmosferę i chyba to najbardziej lubię w studiowaniu tutaj, ale też to, że mogę robić coś poza studiowaniem i rozwijać się w różnych innych kierunkach. Sami widzicie, studiowanie tutaj to nie tylko gwarancja zdobywania wiedzy, ale także poznawania fajnych ludzi i poszerzania znajomości, ale najpierw trzeba do tego grona dołączyć.
Zapraszamy Was do uważnego oglądania naszej prezentacji. Pokażemy Wam, jak dostać się na Politechnikę Białostocką, co konkretnie jest punktowane i na które przedmioty warto postawić na maturze. A o szczegółach opowie Marta Tomiczek z Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji. Marta każdą tajemnicę rekrutacji ma w małym palcu. Posłuchajcie. Rekrutacja krok po kroku. Żeby dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej, należy przejść proces rekrutacji. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na początku należy zapoznać się z ofertą Politechniki Białostockiej i wybrać kierunek, na którym chcemy podjąć kształcenie. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Na koncie w systemie IRK należy wprowadzić swoje dane osobowe, dane dotyczące wykształcenia oraz wyniki z pisemnej części matury. Jeśli jeszcze ich nie znamy, wystarczy, że w systemie IRK zaznaczymy przedmioty, które pisemnie zdawaliśmy na maturze, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości uzupełniamy brakujące wyniki. Po wprowadzeniu swoich danych należy zapisać się na wybrany kierunek bądź kierunki studiów. Każdy kandydat może zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Wybierając więcej niż jeden kierunek, należy pamiętać o priorytetach. Priorytetem pierwszym oznaczamy kierunek, na którym najbardziej chcemy podjąć kształcenie. Kolejne priorytety przypisane są do kierunków rezerwowych w sytuacji, gdyby nie udało się nam zakwalifikować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym. Po zapisaniu się na kierunek bądź kierunki, system IRK naliczy opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku i 85 zł na pozostałych kierunkach. Po wypełnieniu wszystkich kroków w systemie IRK oraz po uregulowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika przystępują do egzaminu wstępnego z rysunku. Kolejnym etapem rekrutacji jest ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych. Po zakwalifikowaniu się należy dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. To bardzo ważny krok, ponieważ kandydat, który był zakwalifikowany, a nie potwierdził chęci studiowania, w efekcie będzie kandydatem, który nie został przyjęty na studia. Zegarek, który widzicie na planszy, przypomina o tym, że wszystkie kroki należy wykonywać w ściśle określonych terminach. Harmonogram oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na studia publikowane są na naszej stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Dodatkowo znajdują się tam informacje dotyczące rekrutacji na studia dla cudzoziemców. Kwalifikacja kandydatów, o której wspomniałam wcześniej, odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty kandydatów przeliczane są zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi. Wzory prezentowane na planszach dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej. Pierwszy wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Przeliczniki dla poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie na maturze są następujące. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym zdawanego na poziomie rozszerzonym, 0,25 dla języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym i 0,75 dla języka obcego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Ostatnim elementem wzoru są punkty z egzaminu wstępnego z rysunku z przelicznikiem 4. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminów wstępnych z rysunku oraz przykładowymi egzaminami z poprzednich lat, które dostępne są na naszej stronie internetowej. Kolejny wzór obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn i mechatronika. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wzoru, przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym to 0,5, dla matematyki na poziomie rozszerzonym 1,5, wagi dla przedmiotów dodatkowo branych pod uwagę to 2 dla fizyki, 1,75 dla chemii lub informatyki, 1,5 dla biologii. Język obcy zdawany na poziomie podstawowym to przelicznik 0,25, a na poziomie rozszerzonym 0,75. Kolejny wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek matematyka stosowana.
Przeliczniki dla przedmiotów. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 2 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Ostatni wzór dotyczy pozostałych kierunków studiów. 0,5 to przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Podsumowując, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru. A w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika, dodatkowo wyniki egzaminu wstępnego z rysunku. Jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. Pamiętajcie, że zdając poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu, zwiększacie swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. We wszystkich wzorach rekrutacyjnych punktowane są przedmioty do wyboru. Jakie to przedmioty? Na wszystkich kierunkach Wydziału Architektury przedmiotami do wyboru są fizyka, geografia, historia, historia sztuki. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na kierunku architektura krajobrazu fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki. Na kierunkach biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska przedmiotami do wyboru są fizyka, chemia, biologia. Na kierunku budownictwo fizyka, chemia, informatyka. Na kierunku gospodarka przestrzenna fizyka, biologia, geografia, informatyka. I na kierunku leśnictwo fizyka, chemia, biologia, geografia. Na kierunkach na Wydziale Elektrycznym dodatkowo brane są pod uwagę takie przedmioty jak fizyka, chemia, informatyka. Na Wydziale Informatyki fizyka, informatyka. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania, na kierunku Inżynieria Meblarstwa punktujemy fizykę, chemię, biologię, geografię. Na kierunkach logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji i zarządzanie inżynieria usług przedmiotami do wyboru są fizyka, informatyka, a na kierunkach turystyka i rekreacja oraz zarządzanie fizyka, geografia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich kierunkach dodatkowo można uzyskać punkty za przedmioty fizykę, chemię, biologię, informatykę. Zaprezentowane przedmioty dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Jak widzicie, proces rekrutacji nie jest trudny. Jednak jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym centrum. Na planszy wyświetlają się dane kontaktowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia na maturze i do zobaczenia na Politechnice Białostockiej. Politechnika Białostocka to kampus przy ulicy Zwierzenieckiej, ten główny, w którym znajduje się m.in. nasze studio. To Wydział Inżynierii i Zarządzania w Kleosinie oraz Wydział Architektury przy ulicy Oskara Sosnowskiego w Białymstoku. Dziesiątki budynków, korytarzy, laboratoriów, w samej bibliotece ponad 400 000 tytułów. Myślę, że nowi studenci mogą czuć się tutaj zagubieni. Dlatego już teraz nasi studenci Ola Gosk i Kamil Borowik wytłumaczą Wam, czym w ogóle jest studiowanie i co powinni wiedzieć studenci, którzy zaczynają przygodę z Politechniką Białostocką. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć, jakie są różnice między kształceniem w szkole średniej a kształceniem na uczelni. I cóż, spieszymy tutaj z odpowiedzią. Myślę, że
że wszyscy z Was słyszeli takie pojęcie jak wykład. Jest to taka najbardziej podstawowa forma, gdzie przekazujemy wiedzę w bardzo, bardzo prostej postaci. Wykładowca prowadzący mówi, my słuchamy, notujemy, uczymy się. Drugą formą zajęć są zajęcia projektowe. To jest, można w dużym uproszczeniu powiedzieć tak, że chcemy stworzyć coś, co działa. Od początku do końca realizujemy pewien cel, który później opisujemy w formie obszernego, bardziej bądź mniej sprawozdania i takie sprawozdanie zaliczamy. Są jeszcze laboratoria, które warto dodać są zajęciami obowiązkowymi i mamy też lektoraty, które są zajęciami z języków. Jeżeli chodzi o laboratoria, myślę, że można dodać, że dla wielu studentów jest to najciekawsza forma zajęć, bo dzięki temu mamy tak naprawdę okazję popracować z dużym, potężnym, wysokobudżetowym sprzętem, dzięki któremu realizujemy badania, które następnie opisujemy i na tej podstawie zaliczamy przedmiot. Jakby tutaj mamy faktycznie styczność z przyrządami, z którymi tak naprawdę pracują naukowcy. I nie zapomnijmy jeszcze o ćwiczeniach, które są zazwyczaj właśnie przekazaniem praktycznej wiedzy, takim dodatkiem do tego, czego uczymy się na wykładach. Precyzując ćwiczenia, jest to taka najbardziej zbliżona do szkolnej ławki forma nabywania wiedzy, gdzie tak naprawdę siedzimy w sali, rozwiązujemy zadania, również piszemy, notujemy w takich mniejszych grupach, tak zwanych grupach ćwiczeniowych. Co do podziału na grupy, możecie być w różnych grupach w zależności od przedmiotu, od rodzaju zajęć, w innych wykładowych, w innych projektowych. Grupy zazwyczaj dzieją się alfabetycznie i takie informacje, w jakiej grupie jesteście, możecie znaleźć na USOS-ie. Grupy wykładowe są największe, tak naprawdę często obejmują cały kierunek, w szczególności przy obecnym kształceniu zdalnym. Nie mamy ograniczonej pojemności sali. Grupy ćwiczeniowe zazwyczaj są mniejsze, obejmują mniej więcej jedną taką klasę w liceum, można powiedzieć. Grupy projektowe są odrobinę mniejsze, ze względu na to, że pracujemy już ze sprzętem komputerowym, ewentualnie z przyrządami mniejszymi, podręcznymi, i potrzebujemy tak naprawdę miejsca, a jeżeli chodzi o laboratoria, to grupy są najmniejsze, bo tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniano, skupiamy się na sprzęcie często dużym, ciężkim i wymagającym precyzyjnej obsługi. Często pytacie też, czy można przenosić się z grupy do grupy. Jest taka możliwość, o ile znajdzie się osobę, która na przykład chciałaby się z Wami zamienić, lub też macie taki rzeczywiście bardzo dobry powód, praca, czy też może drugie studia, drugi kierunek, wtedy można zwrócić się do dziekana czy dziekan do spraw kształcenia z pismem, żeby przenieść się z jednej grupy do drugiej. W obecnym roku akademickim znów stanęliśmy przed sytuacją, niestety myślę, że smutną sytuacją, że jednak to kształcenie będzie odbywało się w trybie zdalnym, i rządzi się swoimi zasadami. Myślę, że przede wszystkim warto zaznaczyć, że siedząc w domu, siedząc przed komputerem jest nam wygodnie i o wiele trudniej jest się skupić. Zalecamy jednak, żeby nad tym skupieniem zapanować i jednak zwrócić uwagę na to, co się dzieje na ekranie, gdyż zaległości spowodowane, powiedzmy, nie do końca dokładnym uważaniem, myślę, że mogą się odbijać negatywnie na wynikach w trakcie sesji, czyli w skrócie okresu rozliczeniowego całego naszego kształcenia w danym semestrze. I tak jak powiedział Kamil, jednak zaliczyć później to trzeba. Zaliczenia są w różnych formach. Nie jest to takie proste, jak opinia mówi. Są zaliczenia na przykład projektów. Wyglądają prawie tak jak w tradycyjnej formie, kiedy jeszcze byliśmy stacjonarnie na studiach. Trzeba je po prostu wykonać i oddać. Tak samo z innych przedmiotów. Są to egzaminy często bardzo ograniczone czasowo, bo wiadomo, jest tam jakiś dostęp do zewnętrznych materiałów. Także trzeba się skupić i jednak starać się pracować systematycznie. Jeżeli chodzi o formę zaliczenia, to najczęściej spotykaną jest forma pisemna. Obecnie czy w formie testów na platformie, gdzie można wpisywać, zaznaczać odpowiedzi, przesyłać je dalej.
Ewentualnie też tak naprawdę możemy pisać je na kartce, wysyłać, skanować i na podstawie tego otrzymywać oceny, no ale również też są odpowiedzi ustne, ewentualnie obrony projektów, na przykład, że wspólnie z prowadzącym konsultujemy ten projekt, sprawdzamy, co jest napisane, otrzymujemy pytania, co, dlaczego, jak to zrobiłem, dlaczego to działa bądź nie działa. Zależy od projektu, no i na tej podstawie otrzymujemy jakby ocenę. No i też na przykład u mnie jak zaliczenia ustne to też są w różnych formach, bo często łączymy się na platformie i albo jesteśmy tam wszyscy i prowadzący zadaje poszczególne pytania na zaliczenie, albo wchodzimy na taką platformę pojedynczo, czy też w parach i jest to forma bardziej takiego zamkniętego zaliczenia. Często jako studenci mniej lub bardziej doświadczeni spotykamy się z pytaniami, czy ten wykładowca jest dobry, czy ten wykładowca jest zły, czy który jest najlepszy, który jest najgorszy. Ja wychodzę z założenia takiego, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeżeli my będziemy podchodzić do każdego z szacunkiem, to każdy też podejdzie z szacunkiem do nas. Myślę, że to jest pierwsza, najważniejsza zasada, której warto się trzymać nie tylko na uczelni, ale i w życiu. I też komunikacja to jest klucz. Nie próbujmy załatwiać wszystko od razu pismami i taką bardzo formalną drogą, bo tak jak Kamil wspomniał, prowadzący to też są ludzie, z nimi też idzie się dogadać, porozmawiać, poprosić, pytać dużo, bo wtedy można dostać po prostu odpowiedzi i nie ma problemów. Także naprawdę można się z nimi dobrze dogadać. Wiadomo, z czasem wyczujecie, z kim łatwiej, z kim trudniej, ale to wszystko trzeba przeżyć. Studia poza nauką w dużej mierze stanowią okazję do rozwoju innych umiejętności, nie tylko naukowych, nie tylko pisania, tworzenia projektów czy zdolności czysto zawodowych, no ale jest to miejsce również, żeby rozwijać zdolności interpersonalne no i takie miękkie umiejętności. Tutaj akurat tak się składa, że z Olą wspólnie jesteśmy przedstawicielami Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. Ja ze swojej strony jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Dydaktyki i Jakości Kształcenia Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej oraz jeszcze dowodzę Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Mechanicznego. Ola? No ja ze swojej strony również przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Architektury i należę do komisji, której przewodniczy Kamil. Ale takich miejsc, do których można należeć, jest więcej, bo tak jak samorząd, dostajemy się do niego poprzez wybory, tak na przykład istnieją też komisje nasze samorządowe, do których wcale tak niedawno była rekrutacja. Także jest bardzo dużo takich miejsc, w których można działać i robić coś więcej poza studiowaniem. No i tak naprawdę po prostu wiemy więcej. Znamy więcej ciągów przyczynowo-skutkowych, dlaczego dzieje się A oraz dzieje się B. Również też tak naprawdę chodzi tutaj o kontakt z osobami, pomoc w potrzebach studentów, którzy do nas się zgłaszają, którzy takiej porady, pomocy, rozmowy potrzebują, ewentualnie wyjaśnienia pewnych kwestii, z którymi nie są sobie sami w stanie poradzić. To na pewno też ułatwia studiowanie, jak się rozumie cały ten proces tak bardziej od kuchni, no ale też poznajemy wspaniałych ludzi, bo ludzie, którzy przychodzą do samorządu, są to ludzie strasznie kreatywni, pracowici, także no, to są bardzo wartościowe osoby, które wspaniale jest poznać i z nimi współpracować. Dzięki składowi tych osób, tej naszej społeczności oraz wsparciu ze strony uczelni jesteśmy w stanie tworzyć naprawdę dobre projekty, z których korzystać mogą studenci wszystkich wydziałów, wszystkich roczników. No wiadomo, cóż, obecnie troszeczkę ta projektotwórczość jest wstrzymana, natomiast czekamy na chwilę, kiedy będziemy mogli ruszyć pełną parą i wrócić do naszych sztandarowych projektów, takich jak chociażby Juvenalia, Zerówka czy Zimówka. Taką najważniejszą decyzją, taką najbardziej namacalną okiem studenta podejmowaną przez Wydziałowe Komisje do Spraw Jakości Kształcenia jest tak naprawdę tworzenie oraz opiniowanie programów studiów, czyli tego całego toku na danym kierunku, który student przechodzi przed uzyskaniem tytułu inżyniera, licencjata bądź magistra. Jakby tutaj tak naprawdę ta zmiana jest taka najbardziej widoczna i wyczuwalna okiem studenta.
No i też jako samorząd studentów jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy studentami a władzami uczelni. Także staramy się to spajać, żeby jednak ta współpraca działała jak najlepiej. Rozmawiamy ze studentami, zbieramy od nich uwagi, jakieś problemy, czy też pochwały, propozycje i później przedstawiamy to władzom, żeby dało się wszystko poprawiać i ulepszać. Warto się nie bać i chwytać okazję w każdym momencie, kiedy się przydarzy. I dużo pytać, czy nas, czy też starsze roczniki osób, które już troszkę miały doświadczenia. Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Plus bez strachu na początku będziecie mieli szkolenie pewnie z nami, w którym też wszystkiego się dowiecie i wiele spraw będzie jaśniejsze. Jeśli już będziecie w szeregach studentów Politechniki Białostockiej, na pewno czeka na Was szkolenie z praw i obowiązków studenta, które z wielką przyjemnością poprowadzimy. Dowiecie się tam przede wszystkim podstawowych rzeczy na temat, jak się studiuje, co można, czego nie można, do czego macie prawo. Tak naprawdę jak się żyje na uczelni w czasach obecnych, ale i też w czasach, kiedy wrócimy stacjonarnie. No i cóż, czekamy na Was. Już wiecie, jak poradzić sobie w pierwszych dniach na uczelni. Wiecie też, że samorząd studencki zaopiekuje się Wami. I pamiętajcie, kto pyta, nie błądzi. A kto naprawdę lubi zadawać pytania, i to te najtrudniejsze, a przy tym lubi dobrze się bawić i poznawać nowych ludzi, na pewno znajdzie dla siebie miejsce w kołach naukowych. Na Politechnice Białostockiej działa ich ponad 50. Zobaczcie, jak można łączyć zdobywanie wiedzy z pasją, do tego poznawać świat i firmy, które mogą dać Wam pracę jeszcze w czasie studiów. Studenckie Koło Naukowe Forma zajmuje się działaniami przestrzennymi. Staramy się rozwijać trochę możliwości, które są na Wydziale Architektury. Spotykamy się średnio raz w tygodniu, czasami częściej, czasami rzadziej. Ogólnie to jest bardzo otwarte. Ustalamy spotkania na bieżąco, tak żeby wszystkim wszystko pasowało, więc jest to bardzo fajna forma. Nasze koło nazywa się też Forma. Robimy ogólnie rzeczy przestrzenne. Projektujemy różne krzesła, z których później robimy wystawy. Projektujemy też rzeczy bardziej przestrzenne, takie typowo projektowanie przestrzenne, jakieś instalacje. Inspiracje w naszym przypadku to jest taka burza mózgów. Każdy mówi, jaki ma pomysł. Wybieramy który jest najlepszy, później go modyfikujemy. Każdy dodaje coś od siebie, co myśli, co jest lepsze. Wymieniamy się pomysłami, potem coś z tego tworzymy, ewentualnie potem to zmieniamy. To jest cały czas praca na bieżąco. Główną korzyścią jest zawiązywanie znajomości. Tak naprawdę uznałyśmy z dziewczynami po iluś latach tak współpracy, że gdyby nie to koło, to byłoby nudno na uczelni, bo skupialibyśmy się tylko na nauce i projektach, które musimy wykonać, a tutaj jakby możliwość jest taka, że robimy to, co chcemy wykonać, tak? Koło umożliwia nam na przykład wyjazd do Wilna, gdzie spędzamy tydzień, tak, poznajemy miasto, ale też mamy kontakt ze studentami z innych uczelni i to naprawdę dużo daje, dużo nas rozwija, tak. Jeżeli dołączycie do naszego koła, będziecie mieli możliwość udziału w różnych wydarzeniach. My na przykład braliśmy udział w takim wydarzeniu jak Design After Tomorrow. Wszystko jest oparte na wydarzeniach, które zakończone są wystawą. Zazwyczaj każde warsztaty trwają około tygodnia i później przedstawiamy na koniec to, co stworzyliśmy. Do tej pory zajmowaliśmy się rzeczami użytkowymi i instalacjami. Takim przykładem są na przykład krzesła, które robiliśmy. One są wykonane z materiałów, które są łatwo dostępne i tanie. Istotą tego jest też, żeby zrobić coś z niczego, więc one są bardzo takie ekologiczne, powiedziałabym nawet. Są tam fragmenty na przykład butelek, które normalnie byśmy wyrzucili. Podczas tworzenia wszystkich przedmiotów użytkowych czy instalacji uczymy się tego, że niektóre rzeczy muszą być wykonane, tak? Więc to nie jest odrealnione i te praktyczne umiejętności przydają się nam później w życiu.
Bierzemy udział także w wydarzeniach, które organizuje nasza uczelnia. Jest na przykład to wydarzenie East Design Days. Także tutaj już wspomniany projekt krzeseł był właśnie robiony na to wydarzenie. Nasze koło miało też taki epizod, gdzie rysowaliśmy Białystok właśnie na warsztatach międzynarodowych z Politechniką Połtawską. Organizowaliśmy im też taką wycieczkę trochę poznawczą, tak, bo zabraliśmy ich też do Supraśla, czy Tykocina, gdzie szkicowaliśmy właśnie wszystkie zabytki okoliczne. Zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszego koła. Na pewno nie będziecie się nudzić. Jeżeli macie ochotę zrobić coś fajnego, a przy okazji pozwiedzać trochę nasze najbliższe okolice, włączając w to Wilno i Litwę, z którymi blisko współpracujemy, to serdecznie zapraszamy. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze koła naukowe działają na Wydziale Architektury, zajrzyjcie na stronę pbedu.pl. Tam wybierzcie zakładkę Wydział Architektury, poznacie wszelkie szczegóły. Do mnie dołączyły już Aneta Budowicz i Kinga Krzywicka. Dzień dobry dziewczyny. Reprezentujecie Studenckie Koło Naukowe Forma, ale zanim o działalności koła naukowego, ponieważ cały czas działa czat na wasze pytania, drodzy maturzyści, odpowiadamy na bieżąco. Padło na naszym czacie jedno, na które chciałabym, abyście wy odpowiedziały jako reprezentantki Wydziału Architektury, czyli czym różni się studiowanie architektury od architektury wnętrz? To interesuje naszych kandydatów. Myślę, że tutaj główną różnicą jest postrzeganie przestrzeni, tak? Jeżeli wchodzisz do wnętrza i już wiesz, jak przestawiłabyś meble, czy przestawiłbyś meble, to jest właśnie ta wyobraźnia taka trochę bardziej skupiona, natomiast architekci muszą tą wyobraźnię mieć szerszą, tak? Więc jakby oni projektują budynki często wielorodzinne, więc wielkoformatowe, tak? Projekty. Tutaj jakby skupienie się właśnie na tej swojej wyobraźni ma duże znaczenie. No i największą różnicą, która pewnie zainteresuje licealistów, jest brak matematyki na architekturze wnętrz, tak? Czyli ona jest ukryta w przedmiotach, natomiast nie jest bezpośrednio przedmiotem samym. Dziękuję. Mam nadzieję, że czujecie, że odpowiedzieliśmy na to pytanie. Oczywiście czat jest dostępny na żywo przez cały czas trwania transmisji. Jesteśmy tutaj dla was i wracamy do tematu studenckich kół naukowych. Studenckie Koło Naukowe Forma to jest to, które reprezentujecie. Powiedzcie, czy już na pierwszym roku nasi widzowie będą mogli dołączyć do was? Jasne, czemu nie? Wystarczą dwie rzeczy. Są jakby takie podstawowe. Pierwsza to bycie studentem na architekturze, tak? Czyli albo architekturze wnętrz, czyli całym naszym wydziale. A druga to chęć do pracy. Jeżeli mamy chęć zrobić coś więcej niż tylko studiowanie, wystarczy znaleźć studenta, który należy do koła, czy prowadzącego, tak, koło naukowe i ruszamy z działaniem. Widzieliśmy, czym się forma zajmuje, ale czy trzeba mieć oprócz chęci jakieś szczególne zdolności, żeby do was dołączyć? Oczywiście, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych zdolności. Moim zdaniem właśnie, tak jak koleżanka wspomniała, wystarczy chęć do działania i chęć do spędzania wolnego czasu w sposób produktywny, a już dzięki temu będziecie mogli rozwinąć siebie i swoje zainteresowania. I jest jeden aspekt, który jest dość ważny, i jest to kreatywność. Natomiast uważam, że każdy człowiek posiada w sobie pokłady kreatywności, a tego typu rzeczy, właśnie te pokłady kreatywności można rozwinąć, dołączając do naszego koła. Bardzo wam dziękuję. Aneta Budowicz i Kinga Krzywicka były ze mną i z wami. Widzicie już, że można dzięki kołom naukowym podróżować po Polsce, można podróżować za granicę, ale to nie wszystko. Część studiów w ogóle można spędzić za granicą, choćby dlatego, że jest program Erasmus+, a my jako Politechnika Białostocka współpracujemy z prawie 300 uczelniami, na których możecie spędzić część studiów właśnie. Jakie to kierunki, co trzeba zrobić, aby w programie Erasmus+ uczestniczyć? O tym wie najlepiej i opowie profesor Dorota Krawczyk, prorektor do spraw współpracy międzynarodowej naszej uczelni. Politechnika Białostocka od wielu lat dokłada starań, aby nasi studenci byli częścią międzynarodowej społeczności akademickiej. Także mamy tutaj bardzo szeroki wachlarz ofert i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można wziąć udział w mobilności takiej semestralnej i tego rodzaju rozwiązania cieszą się największą popularnością. Przed pandemią około 150 studentów rocznie
korzystało z tego, bowiem mamy podpisane umowy z ponad 200 uczelniami z całego świata. Najwięcej studentów udaje się do południowej Europy, do Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, może wyjechać znacznie dalej poza Unię Europejską, nawet do Stanów Zjednoczonych. I tutaj uzyska wsparcie finansowe z programu Erasmus+, bądź też z programu Edukacja, który też oferuje tego rodzaju stypendia w kwocie od 450 do aż 1200 euro w zależności od wybranej destynacji. Jeżeli ktoś chciałby udać się na studia, takie podwójne dyplomowanie na inną uczelnię, częściowo na inną uczelnię, też ma taką możliwość. I w takim przypadku mniej więcej 2 semestry spędza na uczelni partnerskiej, a na koniec pisze pracę dyplomową pod kierunkiem i promotora z Politechniki Białostockiej i z zagranicznej uczelni. Natomiast takim bonusem jest podwójny dyplom, czyli i dyplom Politechniki Białostockiej i uczelni zagranicznej, co może być, uważam, bardzo ciekawym rozwiązaniem i bardzo przydatne po prostu w poszukiwaniu pracy w przyszłości. Natomiast zdając sobie sprawę, że nie wszyscy mogą albo chcą wyjeżdżać na semestr czy 2 za granicę, oferujemy również krótkie wyjazdy. I tutaj możemy wybierać spośród praktyk, które trwają zazwyczaj co najmniej 2 miesiące i są skierowane do przedsiębiorstw zagranicznych. Nasi studenci uczestniczą też w różnego rodzaju rozwiązaniach typu międzynarodowa szkoła letnia albo warsztaty i tego rodzaju aktywności są już organizowane przez wydziały. Także tutaj tylko dla przykładu podam, że na przykład Wydział Inżynierii i Zarządzania zorganizował kilka szkół letnich polsko-chińskich, natomiast Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku kieruje swoją ofertę do studentów zainteresowanych nowoczesnym budownictwem bądź też systemami wewnętrznymi i takie szkoły letnie odbywały się i mam nadzieję będą się odbywać dalej w Hiszpanii oraz w Gruzji. Natomiast nie przejmujcie się, jeżeli nie możecie wyjechać za granicę. Z różnych względów będziecie mieli możliwość poznania kolegów i koleżanek z zagranicy, będąc w Białymstoku. Co roku przybywa do nas wielu gości z innych krajów. Przed pandemią ta liczba wynosiła mniej więcej 400 studentów. Teraz jest ich nieco mniej, ale miejmy nadzieję, że niedługo wrócimy do wysokiej liczby mobilności. I przyjeżdżają do nas goście głównie z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, ale mamy też gości z dalekich zakątków świata, na przykład z Boliwii, z Chin, czy na przykład z Malezji. Także będąc tutaj w Białymstoku, również możecie nawiązać przyjaźnie, poznać osoby z zagranicy, brać udział w licznych spotkaniach integracyjnych, warsztatach. Także uważam, że każdy może znaleźć coś dla siebie i zapraszamy gorąco do studiowania na Politechnice Białostockiej. Bardzo dziękuję Pani Prorektor. Co więcej, Politechnika Białostocka ma ponad 500 uczelni partnerskich, a więc jak widzicie, studiowanie tutaj daje możliwości podróży w najdalsze zakątki świata. Posłuchajmy teraz Konrada Długozimy i Julity Kulikowskiej, którzy poznali uroki studiowania za granicą. Program Erasmus to jest wymiana studencka z takiego programu jakby europejskiego. Ludzie z całej Europy wymieniają się uczelniami z każdego kraju. Ja akurat byłem we Włoszech, w Rzymie dokładnie. Byłem tam przez pół roku i to była najbardziej spontaniczna i najlepsza decyzja w moim życiu. Kiedy tam pojechałem tam na ostatni moment, ale nie żałowałem niczego. Poznałem wielu świetnych ludzi z całego świata, od Chin po Brazylię, jak i z całej Europy. Nadal mamy z nimi kontakt, świetnie się dogadujemy. Cześć, nazywam się Julita i studiuję architekturę na Politechnice Białostockiej. W czasie moich studiów dwukrotnie wyjechałam na wymianę studencką Erasmus+. Pierwszy raz wyjechałam do Włoch, a drugi raz wyjechałam do Hiszpanii. Za każdym razem, jak wspominam o tych wszystkich ludziach, tripach, podróżach, no i wiadomo też imprezach, bo jednak życie studenckie też tam bardzo, bardzo tętni, a było tam 2000 Erasmusów z całego świata. To aż się łezka wokół kręci. Największym doświadczeniem, które wyniosłam z wymiany, były to na pewno doświadczenia językowe, ale również zdolności interpersonalne. Praca w grupie, moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, którą możemy się nauczyć i wynieść z tej wymiany. Też doszlifowałem swój angielski, poznałem miałem możliwość też wyboru podobnych kursów, które są na Politechnice Białostockiej, nie takie same, dzięki czemu też odkryłem nowe zainteresowania. Zacząłem też odkrywać siebie, dążyć w tym kierunku, co tak naprawdę chcę w życiu robić i spełniać swoje marzenia. W trakcie mojej wymiany we Włoszech zwiedziłam kraj od Wenecji po Neapol
Najbardziej wspominam czas, który spędziłam na wybrzeżu, korzystając z uroków pogody i otaczającego morza. Będąc w Rzymie na Sapienzie, nawiązałem kontakty i dzięki temu mam możliwość wyjazdu na praktyki w ramach również programu Erasmus+. Będę tam jechał na 2 miesiące. To będzie praca taka, czy praktyki związane z pracą w laboratorium nad badaniem materiałów optoelektronicznych. Aby wyjechać na wymianę, musicie złożyć stosowne dokumenty oraz zdać egzamin językowy na poziomie B2. Liczy się również średnia ocen i według niej jesteście lokowani w rankingu i decyduje to o waszej rekrutacji na daną uczelnię. Również jest taka możliwość dołączenia do Erasmus Student Network na uczelni naszej. To jest taka organizacja studencka, która pomaga studentom zagranicznym, którzy przyjeżdżają na uczelnię. I oni organizują takie różne wydarzenia, wycieczki. Będąc jako mentor lub członek organizacji, stowarzyszenia, można brać udział w takich właśnie wydarzeniach, pomagać tym studentom, poznawać nowych ludzi. Czyli taki jakby mały Erasmus w Polsce. Studiując na Politechnice mamy bardzo szeroki wybór uczelni. Ciężko jest powiedzieć, do której uczelni europejskiej nie da się dostać, albo do którego kraju. I bardzo to polecam każdemu, nawet się nie trzeba zastanawiać, wystarczy tylko chcieć i jechać. Sami widzicie, studiowanie może być piękną przygodą. Myślę, że wielu z Was odnajdzie taką przygodę także w poznawaniu uroków Białegostoku. Nasze miasto leży w pobliżu Puszczy Knyszyńskiej. Sam kampus natomiast, kampus główny Politechniki Białostockiej, niemal w sąsiedztwie rezerwatu przyrody. I tu macie do dyspozycji 4 akademiki. Mieszkając w akademikach właściwie na większość zajęć możecie przyjść w kapciach. Za chwilę poznacie Adriana, który od początku postanowił, że będzie mieszkał właśnie w domach studenta, a nie na stacji. Pokażę Wam, jakie ma warunki, jak mieszka, pokażę Wam swój pokój i na jakie udogodnienia możecie liczyć, wprowadzając się do akademików Politechniki Białostockiej. Czemu jest fajnie w akademiku? No przede wszystkim znajomości. Jest dużo studentów wokoło, zawsze coś się dzieje, ale przy okazji można też spytać się w sprawach nauki. Wyższe semestry zawsze pomogą. No i oczywiście ekonomia. W akademiku jest po prostu taniej. Ja w tym momencie zbieram na własne mieszkanie i płacić mi 2 razy tyle za stację albo połowę za akademik. Wybór jest oczywisty. Jestem Adrian. Przyjechałem z Łomży, no i zapraszam do akademików Politechniki Białostockiej. Na każdym piętrze mamy w pełni wyposażoną kuchnię. W świetlicy możemy zagrać bilard. Pamiętajcie, że Politechnika Białostocka od kilku lat funduje najlepszym maturzystom miejsca w akademikach. Do mnie dołączyła pani Beata Ceckowska, kierownik Akademika Delta. Dzień dobry. Pani kierownik, przyszłych studentów interesuje, jak dostać miejsce w akademiku. Proces składania podań o zamieszkanie do akademików podzielony jest na 2 terminy. W pierwszym terminie podania składają osoby zainteresowane kontynuacją zamieszkania w akademikach
i to jest przełom najczęściej maja i czerwca. W następnym terminie składają podania o zamieszkanie nowe osoby, które dotąd nie mieszkały w akademikach i są to najczęściej studenci, którzy rozpoczynają naukę na naszej uczelni. Informacje o terminach konkretnych zawsze pojawiają się na stronie uczelni oraz na stronie internetowej akademików pod adresem www.akademiki.białystok.pl. Na stronie akademików zawarte są wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty, z którymi osoba zamierzająca zamieszkać w akademikach powinna się zapoznać. Dostępne jest tam również podanie, które powinno być wypełnione oraz wysłane mailem na adres kwaterowanie@pb.edu.pl. A jakie pokoje mają do wyboru studenci? Studenci wybierają spośród pokoi dwuosobowych bądź też dwuosobowych zamieszkiwanych przez jedną osobę. Pokoje te umieszczone są w segmentach mieszkalnych dwupokojowych bądź też czteropokojowych i na te 2 pokoje bądź też 4 przypada jedna łazienka. Pokoje są wyposażone w standardowe meble oraz lodówki. I tutaj chyba warto wspomnieć o tym, że w Domu Studenta Delta posiadamy 2 segmenty przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. A jak wygląda organizacja życia? Widzieliśmy na nagraniu, Adrian nam pokazał, jakie są możliwości, jakie są przestrzenie dostępne w akademikach, ale jak wygląda ta codzienność? Co z praniem, co z gotowaniem? Jeżeli chodzi o pranie, w każdym akademiku, na każdym piętrze jest ogólnodostępna pralnia wyposażona w pralkę oraz pomieszczenie do suszenia prania. Korzystanie z pralni jest bezpłatne, natomiast mieszkańcy muszą się zaopatrywać we własnym zakresie w środki piorące. Natomiast jeżeli chodzi o przyrządzanie posiłków, tak jak widzieliśmy, w akademikach są ogólnodostępne kuchnie, one są umieszczone na każdym piętrze, wyposażone w kuchenki gazowe, w piekarni, kuchenkę mikrofalową oraz sporą przestrzeń blatu roboczego. W akcesoria kuchenne, w naczynia mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie. Więc w zasadzie można przygotować posiłek jak w domu. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za te szczegóły. To przecież Dziękuję bardzo. szczegóły ważne dla studentów i przyszłych studentów. A za chwilę wiedzę o Wydziale Architektury podsumuje dr Jolanta Owerczuk, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia tego wydziału. Czeka na Was także już za moment obiecany konkurs z nagrodami. Nasz Wydział Architektury kształci studentów na 3 kierunkach. Architektura, architektura wnętrz i grafika. 2 z tych kierunków, architektura i architektura wnętrz, są to kierunki dwustopniowe, czyli mamy studia 1. stopnia i 2. stopnia. 1. stopnia są to studia inżynierskie. Kierunek grafika to studia 1. stopnia licencjackie. Na Wydziale Architektury zapraszamy Was na 3 kierunki studiów. Jako kandydaci po średniej szkole możecie rozpocząć naukę na architekturze wnętrz bądź na grafice. 2 z tych kierunków, architektura wnętrz i architektura, może być kontynuowana na studiach 2. stopnia i wtedy osiągacie pełny tytuł magistra inżyniera. Z uwagi na profil kierunków, które będziecie studiować na Wydziale Architektury, w czasie kształcenia stawiamy na rozwój umiejętności zarówno artystycznych, czyli będzie można rozwinąć swoje zainteresowania pod kątem rysunku, malarstwa bądź tworzenia jakichś form przestrzennych, ale także, żeby wykonywać w przyszłości zawód, szczególnie w tych 2 kierunkach architekta i architekta wnętrz, dostaniecie taką porządną podbudowę, będzie można rozwinąć swoje predyspozycje techniczne, czyli stworzyć podbudowę do przyszłego zawodu z takich technicznych przedmiotów jak budownictwo, konstrukcje czy instalacje, ale oczywiście na pierwszych latach studiów pod taką podstawą z matematyki, z geometrii wykreślnej. Wydział Architektury dysponuje bazą lokalową, która wyróżnia nas trochę na tle też innych wydziałów, ponieważ od kilku lat posiadamy laboratorium architektury energooszczędnej i laboratorium rzeczywistości wirtualnej, taką jaskinię 3D Aurela, w której można poczuć przestrzeń bądź zobaczyć przestrzeń w rzeczywistych takich wymiarach, jak została zaprojektowana. Oprócz tego wszystkie zajęcia prowadzone są w przystosowanych do rodzaju zajęć
pomieszczeniach, czyli pracowni rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki. No i wyjątkowa w sumie też na skalę i wielu uczelni, i Politechniki hala, w której się obecnie znajdujemy, która oprócz dydaktyki również służy wszelkim i innym wydarzeniom i okolicznościowym, jakimś organizowanym imprezom wnętrzarskim, projektowym i życiu studenckiemu. Wszyscy studenci, którzy zawitają na nasz wydział, mogą realizować swoje zainteresowania również nie tylko na zajęciach, ale w ramach działalności kół studenckich, których przekrój, właściwie profil działalności jest na tyle szeroki, że może zadowolić każdego uczestnika, bo od takich kół jak koło Forma, koło Ciemnia, które zajmują się, koło Warsztat, które zajmują się działalnością artystyczną dotyczącą fotografii, tworzenia struktur przestrzennych czy grafik, poprzez koło Miasta, koło zajmujące się urbanistyką, czy chyba najbardziej znane ostatnio i w mediach w szerszemu gronu publiczności, koło Mała Architektura, która stara się popularyzować zagadnienia związane z architekturą już najmłodszemu pokoleniu, czyli dzieciom w szkołach podstawowych i przedszkolu. Oczywiście wszelka działalność jeszcze organizacyjna w agendach studenckich i w ramach naszego bardzo dobrze działającego wydziałowego samorządu studenckiego, których inicjatywy też służą studentom, na przykład jak Galeria Studencka, gdzie studenci z własnej inicjatywy prezentują tam swoje prace. Studiując na Wydziale Architektury będziecie mogli korzystać również z wymiany międzynarodowej w ramach programów Erasmus. Na uczelniach partnerskich studenci kontynuują przez semestr bądź 2 naukę na wybranym przez siebie kierunku. Najczęstszymi kierunkami i krajami, do których wyjeżdżają studenci w ramach wymiany międzynarodowej, to są Portugalia, Hiszpania, Włochy, ale zdarzają się też sporadycznie takie kraje jak Finlandia. Tak więc Wydział Architektury daje Wam wiele możliwości. Serdecznie zapraszamy na architekturę wnętrz i na grafikę. Pani prodziekan jest z nami w studiu, doktor inżynier architekt Jolanta Werczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dla Was obiecane pytanie konkursowe do wygrania upominki z logo Politechniki Białostockiej. Pani prodziekan, proszę o zadanie dla naszych widzów. Trochę się stresuję, bo to tak jak przed egzaminem, zawsze się zastanawiam, czy pytanie spełni oczekiwania i dostanę odpowiedź, więc wierzę w Was, pamiętajcie. A pytanie brzmi, jak nazywała się funkcjonująca w okresie międzywojennym szkoła, która zmieściła się w Niemczech, w Weimarze? Szkoła, która łączyła szeroko rozumiane zagadnienia techniczne, architekturę z różnymi sztukami projektowymi, użytkowymi. Bo do takiego miana mniej więcej pretenduje teraz Wydział Architektury. No, staramy się również, tak jak w tamtej szkole, łączyć właśnie sztukę z techniką. Na Wasze odpowiedzi czekamy na czacie. Jeżeli ktoś wie, to napiszcie proszę. I jedno z pytań z czatu, Pani prodziekan, które od razu chciałabym skierować do Pani, dotyczy kierunku grafika. Czy możliwe jest studiowanie samych programów graficznych bez historii sztuki? Nie nazwałabym wtedy tego studiowaniem. Studiowanie ma to do siebie, że poszerza horyzonty w wielu pokrewnych dyscyplinach około tego kierunku głównego. Więc grafika w ogóle ma bardzo dużo różnych programów graficznych służących przyszłej, później wykonywanej pracy grafika, ale przede wszystkim trzeba dostać porządną podbudowę teoretyczną, którą w przypadku grafiki, najbardziej artystycznego kierunku na naszym wydziale, jest właśnie ta baza taka z historii sztuki, z plakatu, czyli wszystkie elementy projektowe. Oczywiście w pewnym momencie wszystkie przedmioty projektowe opierają się już, bazują tak jakby na obsłudze programu komputerowego, których od pierwszych właściwie lat już uczymy się. Natomiast no, chyba nie ma takiego kierunku, tak mi się wydaje, który polega tylko i wyłącznie na poznawaniu programów komputerowych. Natomiast jest to bardzo duży procent, bardzo duża część tak jakby programu kształcenia. Kiedy maturzysta dostanie się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, to bez względu na to, czy będzie mu dane studiować stacjonarnie, czy jednak nadal hybrydowo albo online, na co powinien uważać, o czym powinien pamiętać na samym początku studiowania? No, na samym początku najlepiej pamiętać o tym, że po prostu trzeba być. Jeżeli się zdecydowaliśmy na dane studia, to po prostu trzeba uczęszczać na zajęcia i wtedy to już jest po prostu ta pierwsza właściwie rzecz spełniona. Jak się jest na zajęciach, czyli jest się aktywnym na tych zajęciach, słucha się, bierze się udział w tych zajęciach, no to nie ma siły, po prostu się już studiuje. Chyba dla pierwszaków najtrudniejsze jest to, tak mi się wydaje,
że jest zmiana sposobu uczenia się, bo liceum to trochę inna nauka niż na studiach. Na studiach jest się już samemu odpowiedzialnemu za wszystko, bo nauczyciel nie będzie dzwonił do mamy, co się dzieje z dzieckiem, że nie przyszło na zajęcia, tylko po prostu przyjdzie kolokwium i to kolokwium bądź oddanie projektu pokaże, na ile było Zweryfikuje tę wiedzę. Zweryfikuje tę wiedzę. Tak więc proponuję uczęszczać na zajęcia od samego początku, bez względu na to, czy one są za szkłem, czy w realu, na żywo. W przypadku jakichś problemów, czy nie wiem, niemożliwości przyjścia na te zajęcia z różnych powodów, czy jakichś problemów z przedmiotem, po prostu trzeba rozmawiać z nauczycielem. Trzeba zawczasu zgłaszać pewne problemy, bo wszystko się da rozwiązać. A jeżeli zajdzie potrzeba zmiany grupy, jak sobie z tym poradzić? Do kogo się udać, od czego zacząć? Zmiana grupy na pierwszych semestrach właściwie następuje dosyć rzadko, bo ludzie się dopiero ze sobą poznają, a potem, kiedy się już poznają i zadzierzną się przyjaźni, to często jest tak, że chce się być razem, albo osoby studiują na różnych kierunkach na przykład i trzeba pogodzić zajęcia w różnych miejscach. Więc podstawowa rzecz to trzeba porozmawiać z prowadzącym, którego się chce opuścić, no bo jest to czysto ludzkie, że trzeba wiedzieć, że jeżeli się już zaczęły zajęcia, że grupa, że chce się zmienić grupę i porozmawiać z osobą, do której się chce przenieść, czy taka możliwość istnieje, ponieważ na przykład w przypadku architektury grupy będą maksymalnie 15-osobowe, więc jeżeli będzie wyczerpany ten limit, to będzie to trudne. Taką najbardziej chyba praktyczną rzeczą przy przenoszeniu się jest poszukanie sobie zamiennika. Jeżeli dwie osoby wymienią się w grupie pomiędzy sobą, to nie ma to żadnego problemu, myślę. No i podstawowa zasada, robimy to w pierwszym tygodniu zajęć, no maksymalnie w drugim, wtedy, kiedy już nie zaczniemy robić projektów, no bo wtedy trudno jest zmienić prowadzącego. Czyli komunikacja znowu, komunikacja jest najważniejsza. Tak. A dziekani, prodziekani, dziekan, to raczej surowi ojcowie czy troskliwe mamy? Jak to jest na Wydziale Architektury? Chciałoby się powiedzieć, że różnie, no bo rzeczywiście sytuacje są różne, ale biorąc pod uwagę to, że właściwie w każdej sytuacji, trudnej czy nawet tej takiej fajnej i miłej, razem rozmawiamy, no bo rzeczywiście wydział jest, to wcześniej studenci mówili, że jest dobra komunikacja i wydział jest specyficzny, to myślę, że można byłoby zaryzykować z tą matką, chociaż wolałabym nie porównywać do rodziny. No, w sumie Wydział Architektury to taka trochę rodzina. Natomiast no chyba jak matka, dlatego że Mogą na jak was trzeba, to liczyć. nagrodzi. Zawsze można liczyć. Każdy problem trzeba po prostu przyjść i powiedzieć, o co chodzi i szuka się wtedy rozwiązania. Jeżeli student sobie nie jest w stanie sam poradzić, no to przychodzi, prosi o pomoc. Bardzo dziękuję Pani Dziekan za te informacje i za to spotkanie w studiu. Pamiętajcie, że podczas studiów na Politechnice Białostockiej macie szereg możliwości do wyboru. Czekają na Was oprócz tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, także sekcje sportowe Akademickiego Związku Sportowego, jest ich ponad 14. Jest akademicka rozgłośnia radiowa, czyli Radio Akadera, w którym także możecie próbować swoich sił. Biuro Karier i Współpracy z absolwentami kilkaset ofert pracy tylko dla studentów publikuje rocznie. To wszystko czeka tutaj na Was. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w murach naszej uczelni. Na koniec jeszcze przypomnienie o zasadach rekrutacji opowie raz jeszcze Marta Tomiczek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jesteśmy jeszcze dla Was na czacie. Czekamy na pytania, jeżeli jeszcze jakieś pozostały. Do zobaczenia. Rekrutacja krok po kroku. Żeby dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej, należy przejść proces rekrutacji. Jak to zrobić? To bardzo proste. Na początku należy zapoznać się z ofertą Politechniki Białostockiej i wybrać kierunek, na którym chcemy podjąć kształcenie. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Na koncie w systemie IRK należy wprowadzić swoje dane osobowe, dane dotyczące wykształcenia oraz wyniki z pisemnej części matury. Jeśli jeszcze ich nie znamy, wystarczy, że w systemie IRK zaznaczymy przedmioty, które pisemnie zdawaliśmy na maturze, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości uzupełniamy brakujące wyniki. Po wprowadzeniu swoich danych należy zapisać się na wybrany kierunek bądź kierunki studiów. Każdy kandydat może zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Wybierając więcej niż jeden kierunek, należy pamiętać o priorytetach. Priorytetem pierwszym oznaczamy kierunek, na którym najbardziej chcemy podjąć kształcenie. Kolejne priorytety przypisane są do kierunków rezerwowych w sytuacji, gdyby nie udało się nam zakwalifikować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym.
Po zapisaniu się na kierunek bądź kierunki system IRK naliczy opłatę za przeprowadzenie rekrutacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 150 zł w przypadku kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku i 85 zł na pozostałych kierunkach. Po wypełnieniu wszystkich kroków w systemie IRK oraz po uregulowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika przystępują do egzaminu wstępnego z rysunku. Kolejnym etapem rekrutacji jest ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych. Po zakwalifikowaniu się należy dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. To bardzo ważny krok, ponieważ kandydat, który był zakwalifikowany, a nie potwierdził chęci studiowania, w efekcie będzie kandydatem, który nie został przyjęty na studia. Zegarek, który widzicie na planszy, przypomina o tym, że wszystkie kroki należy wykonywać w ściśle określonych terminach. Harmonogram oraz wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na studia publikowane są na naszej stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Dodatkowo znajdują się tam informacje dotyczące rekrutacji na studia dla cudzoziemców. Kwalifikacja kandydatów, o której wspomniałam wcześniej, odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty kandydatów przeliczane są zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi. Wzory prezentowane na planszach dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej. Pierwszy wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Przeliczniki dla poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie na maturze są następujące. 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym zdawanego na poziomie rozszerzonym, 0,25 dla języka obcego zdawanego na poziomie podstawowym i 0,75 dla języka obcego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Ostatnim elementem wzoru są punkty z egzaminu wstępnego z rysunku z przelicznikiem 4. Przy okazji zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminów wstępnych z rysunku oraz przykładowymi egzaminami z poprzednich lat, które dostępne są na naszej stronie internetowej. Kolejny wzór obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa i wytwarzania, mechanika i budowa maszyn i mechatronika. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wzoru, przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym to 0,5, dla matematyki na poziomie rozszerzonym 1,5, wagi dla przedmiotów dodatkowo branych pod uwagę to 2 dla fizyki, 1,75 dla chemii lub informatyki, 1,5 dla biologii. Język obcy zdawany na poziomie podstawowym to przelicznik 0,25, a na poziomie rozszerzonym 0,75. Kolejny wzór dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek matematyka stosowana. Przeliczniki dla przedmiotów: 0,5 dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 2 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Ostatni wzór dotyczy pozostałych kierunków studiów. 0,5 to przelicznik dla matematyki zdawanej na poziomie podstawowym, 1,25 dla matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym, 1,75 dla dodatkowo punktowanego przedmiotu, 0,25 dla języka obcego zdawanego na podstawie i 0,75 dla języka obcego zdawanego na rozszerzeniu. Podsumowując, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu do wyboru. A w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika, dodatkowo wyniki egzaminu wstępnego z rysunku. Jeśli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniony zostanie przedmiot, z którego uzyskał najwyższą punktację. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot.
Pamiętajcie, że zdając poziom rozszerzony z wybranego przedmiotu, zwiększacie swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek studiów. We wszystkich wzorach rekrutacyjnych punktowane są przedmioty do wyboru. Jakie to przedmioty? Na wszystkich kierunkach Wydziału Architektury przedmiotami do wyboru są fizyka, geografia, historia, historia sztuki. Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na kierunku Architektura Krajobrazu fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, historia sztuki. Na kierunkach biotechnologia, inżynieria rolno-spożywcza, inżynieria środowiska przedmiotami do wyboru są fizyka, chemia, biologia. Na kierunku budownictwo fizyka, chemia, informatyka. Na kierunku gospodarka przestrzenna fizyka, biologia, geografia, informatyka. I na kierunku leśnictwo fizyka, chemia, biologia, geografia. Na kierunkach na Wydziale Elektrycznym dodatkowo brane są pod uwagę takie przedmioty jak fizyka, chemia, informatyka. Na Wydziale Informatyki fizyka, informatyka. Na Wydziale Inżynierii Zarządzania na kierunku inżynieria meblarstwa punktujemy fizykę, chemię, biologię, geografię. Na kierunkach logistyka, zarządzanie inżynieria produkcji i zarządzanie inżynieria usług przedmiotami do wyboru są fizyka, informatyka, a na kierunkach turystyka i rekreacja oraz zarządzanie fizyka, geografia, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Na Wydziale Mechanicznym na wszystkich kierunkach dodatkowo można uzyskać punkty za przedmioty fizykę, chemię, biologię, informatykę. Zaprezentowane przedmioty dotyczą kandydatów, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2020-2021. Szczegółowe zasady obliczania punktów oraz wzory rekrutacyjne obowiązujące pozostałych kandydatów dostępne są na stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce Kandydaci. Jak widzicie, proces rekrutacji nie jest trudny. Jednak jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym centrum. Na planszy wyświetlają się dane kontaktowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkim maturzystom życzę powodzenia na maturze i do zobaczenia na Politechnice Białostockiej.